Państwa, nadszedł ten piękny moment, że Volweg jedzie w trasę. Więc szykuje nam się weekend w Hamburgu. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję zwiedzać Hamburg. Ja tak nie za bardzo, w związku z czym biorę swoją hulajnogę. Motus Pro 10 Urban. To crossover wśród hulajnog. Jak widzieliście, świetnie sobie radził w mieście, ale tym razem jedziemy gabarytem. Możliwe, że koniec końców będzie troszeczkę cięższego terenu, więc ta hulajnoga tak samo poradzi sobie w terenie. Zostawiam Wam linka w opisie, bo tam jest specjalna promocja dla Was od Motus. No więc słuchajcie, polska marka, mega dobra jakość. Baterii jeszcze mi się nie dało wykorzystać przy żadnej z moich wycieczek, ani po Barcelonie, a zrobiłam wtedy 40 km, ani po drodze do biura i z powrotem, a to w sumie było jakieś 20 km. Teraz ją naładowałam na maksa i zakładam, że mi to wystarczy na cały tydzień. Więc jeżeli zastanawialiście się nad taką hulajnogą, no to mega polecam. Ma światła z przodu, z tyłu, hamulce tarczowe, więc nieważne w jakich warunkach będziecie jeździć, czy deszcz, czy sucho. Amortyzowane zawieszenie, więc dziury niestraszne. No i mega ważne, ja mam w opcji z kluczykiem na stacyjkę, jak samochód, bo nieraz ją sobie gdzieś zostawiam, czy pod restauracją, czy pod sklepem, czy pod biurem, no i wiecie, zawsze to się czuje bezpieczniej. Żeby nią odjechać, trzeba mieć kluczyk, więc Motus idzie ze mną na pakę. Tylko pierwsze muszę zrobić miejsce. Jak to zrobić, żeby go nie zepsuć? Słuchajcie, bo przecież ja tutaj mam skrzynię. W Volvim mieścił mi się, hulajnoga wchodziła na górne łóżko, ale powiem Wam szczerze, że jak ja bym miała paleciarę, ja bym na 100% miała w niej taką hulajnogę. I nie dlatego, że Wam ją reklamuję, ale dlatego, że już tyle nieraz było jakichś fajnych rzeczy do zwiedzenia i tylko ich nie zrobiłam przez to, że nie było jak dojechać. To według mnie... A mam tu taką przygrodę. Ja tu widzę potencjał na miejsce dla mojej hulajnogi. Czy Ty się tu zmieścisz, czy nie? Prawie. Czy prawie to oznacza, że tak? Tak. To jest polska marka, więc mam do niej zaufanie w kontekście baterii. Proszę? A to wariaki? Jaka jest skrzynia? Ciężka? 70 ton. No i co? No wysokość nie wejdzie. To źle. No i udało się. Na takim zestawie, no to wiecie, byle gdzie się zmieści. A tym razem zmieściła się tutaj. Także jest schowana i zblokowana z tej strony tak, z tej strony tak, tutaj jest doparta i tam też gumami, żeby nie pracowała jakoś, tu jest na stopce, więc przy hamowaniu, widzicie, jest zblokowana. Myślę, że będzie ok. Tam wszystko przyłożone tymi ciężkimi elementami, plandeka i tak dalej. A teraz jeszcze tylko jedna rzecz, mianowicie idziemy do biura, nabrać wody, umyć ręce i miałam jeszcze wziąć jedną książkę. Tam wszystko pozamykane i idziemy. Także idę nalać. No dobrze, słuchajcie, bo sytuacja wygląda tak, że po pierwsze mikroporty mi się rozładowały. Myślałam, że ładowałam, ale nie ładowałam. Więc nie wiem, ile tam słyszeliście, ile nie. Po drugie to tej trasy jedziemy na TomTomie w nawigacji, bo mi się nie chciało przypinać. Zostawiłam Volvi. Volvi jednak będzie raczej więcej jeździć. Kolejny raz to co? W sumie to nic, my jedziemy po prostu. Światła odpalone, włączymy koguty. Ustawimy naczepę, ale naczepę sobie ustawimy w sumie za chwilkę. Więc na pewno podniosę sobie jeszcze troszeczkę balkon. Dziewczyna jakaś za kółkiem.
autobusu, w sensie prawo jazdy, kursu. Weszliśmy balkon i teraz z powrotem sterowanie osiami, bo niestety, ale tego potrzebowałam, żeby wyjechać. Łatwiej było tyłem wyjechać. Takim zestawem często jest łatwiej tyłem wyjechać niż przodem, łatwiej. Natomiast niestety, jak są takie górki jak u mnie na bazie, taki ostry podjazd, no to właśnie jest tak, że ciężko jest podjechać, jak się jest na pusto. Wyjeżdżamy, proszę Państwa, z Rzeszowa. Teraz mamy kilka godzin podjazdu. No właśnie, teraz w ogóle najważniejsze. Co my robimy i po co my jedziemy? Jedziemy na załadunek, który będzie jutro rano, czyli w czwartek, w Łodzi. Załadujemy skrzynię. Co jest w skrzyni? Nie wiem. Ale skrzynia ma 73 tony. Jak to z takimi ładunkami bywa, jest krótka, troszkę szeroka, tam jest 4 metry, ale wysoka. No dobrze. Ja myślę, że droga nie będzie jakoś za bardzo ciekawa, więc po prostu przenieśmy się już do miejsca załadunku. Co wy na to? Przenieśmy się z tego. Dzień dobry. Aż mi się łzy polały. Tak, spaliśmy pod cmentarzem, bo sobie też nie. Z parkingami jest jak jest, więc trzeba sobie radzić, ale dzięki temu jestem praktycznie pod firmą, więc już się zbieram i jedziemy się meldować. No dobrze, jestem zameldowana. Teraz pora jest przygotowywać naczepę. Ja jestem trzecia w kolejce, jest po 7 już. Moje nowe rękawiczki. Tamten set zostawiłam w Volvim. Nic się nie zapowiada na to, że miałoby się coś ustabilizować, ani dalej będę jeździć trochę Volvim, trochę Volvegiem. Na Volviego wiadomo, że łatwo zlecenie ogarnąć, na Volvega już nie. Z tyłu pudełko po pościeli, więc po prostu stwierdziłam, że podwoję wszystko. Tyle, bo już za dużo tego ciągłego przepakowywania się. Więc widzicie, mam nowy komplet rękawiczek roboczych i proszę Państwa, idziemy przygotowywać naczepę do załadunku. Chodźcie. Słuchajcie, pierwsze auto się ładuje, ja się ładuję jako trzecia, a spróbuj mi się wysypać na kierownicę. Powiem Wam, że się tak już nauczyłam, że jak jestem pierwszego dnia w trasie, to zawsze mam gotowe jedzenie na śniadanie i na obiad. I zawsze to pomaga. Ten pierwszy dzień zawsze taki jest... Wjechał, ale... A powiem Wam, że jak tam się z tymi łańcuchami troszeczkę pobawiłam, no to one są ciężkie. Jak to człowiek robi cały czas, non stop, to rzuca tymi łańcuchami, jakby były połowę lżejsze. Ale jak chwilę nie robił, to wiecie, ja ćwiczę. Ja 2 razy w tygodniu ćwiczę z obciążeniem 16 kg, 2 razy w tygodniu po godzinie. Więc to nie jest tak, że ja, jak nie ma gabarytów, to ja po prostu leżę, pachnę. Albo siedzę za kierownicą, ćwiczę z obciążeniem, dosyć dużym wydaje mi się jak na kobietę. Natomiast wiecie, takie ćwiczenie na siłowni czasami jest daleko od takiej siły prawdziwej. No i słuchajcie, załadowane. Nie miałam głowy do tego, żeby nagrywać w czasie załadunku w ogóle, ale już Wam pokażę. No więc taki jest mój ładunek. Jak widzicie, bardzo niepozorny. Mała szerokość, mała długość. Jest tylko duża wysokość.
Teraz sobie jeszcze na wszelki wypadek przemierzymy. No i 60 chyba 3 tony ostatecznie. Teraz jeszcze musimy ją uzbroić. No w sumie dobrze to rozłożyłam. Nie ma źle. Pierwsza się ustawiłam. Powiecie, taki jak jest ciężki ładunek, a zajmuje tylko kilka metrów długości. Nie wiem, czy nawet połowa. No powiedzmy, że połowę podłogi. Trzeba to mądrze rozmieścić. Ja tutaj mam informację oczywiście, gdzie jest środek ciężkości. On jest na środku, więc to jest mega fajnie. Natomiast wciąż można to zepsuć. I paradoksalnie w takim zestawie to nie jest tak, że można sobie przyciążyć konia, tylko sobie raczej można przyciążyć, odciążyć. Dobra, jest do końca, tak? Dobra, tu musi zaskoczyć, żeby się nie schowało. Jest dobrze. Idzie. I dalej jeszcze trzeba w dół. Powiem Wam, że jest naprawdę dobrze. 4,40, aż by może można było ją jeszcze troszkę podnieść. No ale dobra, to będę na przodzie, zobaczmy jak dalej. Jest okej. Tu jest troszkę więcej. 4,43. A nie, bo to się tu trzeba patrzeć. Czy tu jest 4,64? I zobaczyć do chłopaków. Cztery, 45, kurde. Luz. A zobacz jeszcze z drugiej strony. Dobrze. Gdzie to ma swój zamek teraz? Czemu tu się nie schował? Gdzie jest ten? No. Przecież tak to tak. Good. Ach, dobra, tu dużo szerokości nie ma. To się gorąco robi. Ktoś się tu porzewiał. Dobra, wiecie co? Żebym ja miała takie całkiem
Dobry? Witamy w Łodzi. Dziękuję. Żebym miała czyste sumienie, to ja po prostu zmierzę jeszcze raz wysokość. Teoretycznie nie podniosłam dużo, ale wolę wiedzieć. Nie chcę już zakładać rękawiczek, bo obrudziłam ręce. A mam nowe rękawiczki. Będę się starała jak najdłużej ich nie brudzić w środku. Do końca. Do końca. O kurwa. To ta chyba sobie tak trochę na siłę wyciągała, więc 5 stówek kosztowała. I co? A dobra, tu się wyciągnęła, dobrze. Jest sydzona. Jest ok. 4,45 w tym momencie. No widzicie, a tu jest 4,49. Pani Iwono! No, Pani potem zrobić? można. Z internetu kojarzymy, a słyszeliśmy, że pani tu jest. Jestem. Akurat też tak na tym. No? A chcecie być ten na YouTubie? W sensie? Tam jest kamera. No właśnie widzę. Pani teraz nagrywa? Tak. O ja. Siemano. No właśnie chłopaki mówili, podejdź to może będziesz na YouTube, będziesz sławny. Ale to będziesz. Dobra. Wszystko wymierzone? No to już duża wysokość jest. Ale nie przeszkadzamy. Tak, dziękuję bardzo. Nie ma za co, nie ma za co. Dobrego dnia. Czy tu jest krzywo? Mi się zdaje, że ta dupa jest trochę... Zrobimy jeszcze taki myk, że trochę podjadę do przodu. I wtedy zmierzymy, bo ja widzę, że ta ośka też mnie denerwuje skręcona. Niezdrowo to wygląda. No czekajcie! Zmierzmy. Tyczka do tyczki. Tylko płaskością masz teraz. Jedziesz? Jeszcze. Dobra. Ja. To jest to. 4,49 tu. No u mnie też. Czyli tył jest wyżej. No. Ciekawe. Ja mam tak, wiecie, balkon trochę niżej, Właśnie. ale coś mi się widzi, że... Balkonem zadarła. Ale mi się zdaje, że tutaj jest też trochę taka wygórka, nie? Że to się wyrówna. Nie czepię. No dobrze. No dobrze, teraz jeszcze trochę porządku na balkonie. 4,49 jest do jazdy. Na Polskę nie ma problemu. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Caba, Franz Zajc, Ariel Karp, Alex Mici, Esteves, DJ De Koning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Rafał Czoch, Tosio Oki,